Cześć, tu Jacek z kanału Kwadrans z Numizmatyką. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak dawniej produkowano monety? Dziś uchylimy rąbka tajemnicy. Zapraszamy Was na wycieczkę do przeszłości. Pewnie nieraz widzieliście urządzenia do wybijania monet rodem z średniowiecza. Widujemy je czasami na jarmarkach, festynach. Jeśli zastanawiacie się, czy takie urządzenie można nabyć, odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Możecie zamówić wytworzenie takiego urządzenia, stempli do nich, krążku do wybijania monet i samemu przystąpić do produkcji menniczej. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na stronie grawerstwo.net. Dziś produkuje się monety w bardzo dużych ilościach. Współczesna produkcja jest niemal całkowicie zautomatyzowana. Maszyny produkują nawet kilkanaście monet w ciągu jednej sekundy. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak to wygląda u nas w Mennicy Warszawskiej. Oczywiście taki sposób produkcji monet jest od całkiem niedawna. Jeszcze ponad 100 lat temu używano maszyn parowych. Wcześniej były to prasy walcowe, a jeszcze wcześniej w czasach średniowiecznych bito monety standardowo metodą uderzenia młotem. W tym odcinku skupimy się na sposobie produkcji monet, który był stosowany najdłużej, czyli standardowo tłok, młot i jedziemy. Taka technika produkcji monet była stosowana przez wiele setek lat. Właściwie od samego początku. Pierwsze monety powstały poprzez uderzenie puncy w mały kawałek kruszcu. Taka grudka kruszcu pod wpływem uderzenia puncy spłaszczała się. Na dole dawano negatyw jakiegoś rysunku, wizerunku, który odbijał się na pierwszych monetach. Dopiero później dostrzeżono, że można spłaszczając ten kruszec uzyskać większą powierzchnię do przedstawienia jakichś wizerunków. I tak właśnie zaczęto bić monety już w starożytności. Ta technika była stosowana również przez cały okres średniowiecza. Dopiero potem
stopniowo zaczęła wchodzić mechanizacja. Zaprezentuję Wam dzisiaj metodę tradycyjnego wybijania monet metodą taką mincerską. Tutaj mamy matryczki przygotowane przez nas. Wkładamy sobie rewers do naszego przyrządu. Pomiędzy matryczki wkładamy mosiężny krążek. Wsuwamy awers matrycy. Uderzamy. No i zobaczymy, co nam tutaj wyszło. Proszę bardzo. Monetka fajnie się prezentuje. Zapewne po obejrzeniu tych dwóch filmików nasuwają się Wam pytania o różnice w sposobie emisji monet współczesnych i tych średniowiecznych. No przede wszystkim jest to różnica w jakości. Wszystkie monety bite współcześnie są niemal identyczne. Natomiast w średniowieczu była produkcja typowo ręczna. Więc po zużyciu pary stempli trzeba było przygotować nową, ręcznie, więc różniła się znacząco od tej poprzedniej. Współcześnie z jednej matrycy przygotowuje się dowolną ilość takich samych stempli. Na jak długo wytrzymywała taka jedna para stempli? Szacuje się, że na około 10 000 uderzeń, przy czym stempel górny zawsze zużywa się trochę szybciej niż dolny. Ale biorąc pod uwagę średniowieczne techniki produkcji stali, możemy chyba tą liczbę nieco obniżyć. Druga różnica to wydajność. O ile w średniowieczu ta produkcja była na dużo niższym poziomie, no przykładowo za panowania Chrobrego, za cały okres panowania Chrobrego wyprodukowano około 95 000 denarów. Dzisiaj rocznie produkuje się kilkaset milionów różnych monet. No i chyba najważniejsza różnica to jakość wykonania monet. Już biorąc pod uwagę to, że każda kolejna para stempli w średniowieczu znacząco różniła się od tej poprzedniej, mamy dużo różnic w wizerunkach tychże monet, ale do tego dochodzą jeszcze niedokładności bicia. Przy ręcznej pracy nikt nie zadawał sobie tyle trudu, aby każdy krążek umieścić idealnie, aby stempel awersu i rewersu był równo ułożony. Dlatego te monety są często poobracane, bite niecentrycznie, niedobite, mają masę wad. Właściwie każda jedna sztuka różni się od tej poprzedniej. To jest dopiero dzieło sztuki. Ręczna, typowo ręczna produkcja. Przy takiej niedokładności produkcji monet dochodzi jeszcze jedna bardzo istotna różnica, istotna dla tamtych ludzi, którzy pieniędzy tych używali. Chodzi o wagę. Każda moneta była warta tyle, ile zawarty w niej kruszec, więc waga była tu bardzo istotna. Jak rozwiązano ten problem, skoro każda moneta różniła się od tej poprzedniej, również wagowo? Wymyślono jednostki obrachunkowo-wagowe. U nas przyjęła się grzywna kolońska, wadze około 200 gram srebra. Grzywna dzieliła się na 4 wiardunki, ten z kolei na 6 skojców, ale to jest już mniej istotne. W każdym razie głęboki ukłon dla naszych przodków, którzy się w tym wszystkim łapali. Drobne transakcje załatwiano za pomocą sztuk płaconych monet. 1 denar, 2 denary. Natomiast większe transakcje, już wtedy w grę wchodziła waga. Używano wagi do odmierzenia odpowiedniej ilości srebra. Przy bardzo małej produkcji monet w tamtym okresie do takich grubszych transakcji używano również ścinków jakiegoś srebra nie będącego w postaci monety. A jak wybijano monety, skoro wszystkie musiały się zgadzać? Otóż z jednej grzywny miała powstać określona ilość monet. Odliczano tyle krążków, ważono i spiłowywano do momentu, aż dany pakiet uzyska wagę grzywny kolońskiej. Dopiero wtedy przystępowano do produkcji monet. No widzicie sami, że przy takiej metodzie każda moneta musiała mieć inną wagę. Dzisiaj ta produkcja jest tak znormalizowana, że monety mają wagę z dokładnością do 1/100 grama. Taką samą wagę. Dzisiaj ta technika nie umarła, ona jest nadal stosowana przy jakichś jarmarkach, rekonstrukcjach historycznych, aby pokazać ludziom, jak taka produkcja dawniej wyglądała. Bije się obecnie małe ilości takich pseudomonet pamiątkowych właśnie na jarmarki. Jestem na 700-leciu Rawy Mazowieckiej i za mną jest muzeum, tutaj widzimy Rawa Mazowiecka, jest Muzeum Ziemi Rawskiej, gdzie można wybić sobie pamiątkową monetę. Właśnie taką. No, nazywamy to monetę, ale jest to medalik. Uważam, że to jest świetna promocja miasta. Każde miasto powinno o tym pomyśleć, żeby takie medaliki sobie produkować.
Takie stemple są świetną promocją Twojej firmy na targach branżowych lub dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Każdy samodzielnie może wybić sobie swój krążek. Do współpracy zaprasza nasz patron www.grawerstwo.net.